Witam na kanale TLK24. Dzisiaj kupiłem dla Was specjalnie TV Boxa z AliExpressu. Jest to urządzenie na systemie Android. Jak tu widzicie, pudełko troszeczkę przypomina nam popularnego producenta, jeśli chodzi o różne TV Boxy. Jest to model MX Box S w rozdzielczości 8K. Jakie zawartość opakowania, jak to działa, to za chwilkę zobaczymy, bo jeszcze specjalnie tego nie otwierałem, nie sprawdzałem, jak to działa. Mamy tu napisane, że jest system Android TV. Jestem ciekaw, czy to będzie na pewno Android TV. Bo na zdjęciach, które widziałem na AliExpressie, to wyglądało jak zwykły system Android, a nie system Android TV. Mamy w opakowaniu TV Boxa, pilota na podczerwień, kabel HDMI oraz zasilacz. Przepraszam za tył opakowania, ale to była ta naklejka wysyłkowa z Chin. Po prostu tutaj zerwałem, żeby zobaczyć cokolwiek pod tą naklejką jest. Jak tu widzicie, mamy napisane, że mamy tutaj system Android TV. Mamy Chromecasta 4K Ultra HD. W systemie też mamy HDR. Mamy dość mocny procesor. To jest Android 13, 4 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej. Dobrze, zobaczmy, jak to urządzenie w ogóle wygląda. Jestem naprawdę ciekawy, czy te pieniądze były warte wydania, czy to będzie po prostu wyrzucenie pieniędzy w błoto. Jak tu możecie zobaczyć, urządzenie jest dość niewielkich rozmiarów, jest troszeczkę mniejsze od moich dłoni. Z boku mamy wyjście na karty mini SD, USB w standardzie 3.0, USB w standardzie 2.0. Z tyłu mamy wyjście dźwiękowe, wyjście na taką przedłużkę na podczerwień, wejście HDMI, wejście LAN oraz na zasilacz. Urządzenie jest dość lekkie, praktycznie nic nie waży, to jest sam plastik. Zobaczymy, co dalej, co jest w opakowaniu. Jest też instrukcja obsługi. Zobaczymy od pilota. Szkoda, ten pilot jest na podczerwień, a nie na Bluetootha. Jest dość głośny. To mi bardziej takie przypomina piloty od projektorów niż od TV Boxów. Na baterie małe 3x A. Dość krótki przewód HDMI. Jestem ciekawy, czy to w ogóle jest standard 2.1, 2.0. Nic nie napisali na tym przewodzie. Oraz zasilacz. Mamy tutaj 5V na 2 A. Taki to jest dość lichy. Dobra, podłączymy do telewizora, zobaczymy, jak to w ogóle działa, czy to w ogóle nam się uruchomi i zobaczymy jego działanie. Podłączymy już TV Boxa do telewizora. Jak jednak widzimy, tu jest chyba system Android TV. Mamy tu już niby jakieś aplikacje zainstalowane. Mamy tu obsługę pilota, menedżer plików, Media Center, sklep Play. A tutaj widzę aplikacja przeglądarkowa Chrome jest grana. Kodi, jakiś Netflix, Prime Video oraz YouTube. Zaraz zobaczymy, czy ten w ogóle TV Box ma certyfikat Netflixa, czy jeśli posiada, to będzie działał Netflix normalnie, jeśli nie posiada, to będzie po prostu taka pewnie nakładka na przeglądarkę, zaraz to zobaczymy. Po prostu kupiłem tego TV Boxa tak z ciekawości, zobaczyć, co możemy kupić za niewielkie pieniądze. Jeśli chodzi o ustawienia, widzimy, standardowo jest jak w systemie Android TV. Tu jest pilot na podczerwień, czyli musimy kierować go w nasz box. Mamy też Bluetootha, to spróbuję go sparować z jakimś innym pilotem od innego TV Boxa. Może będzie wtedy, powiedzmy, dołożymy parę złotych do pilota na Bluetooth i możemy te urządzenie troszeczkę lepiej obsługiwać. Mnie to najbardziej interesowało, jeśli chodzi o wyświetlanie i dźwięk, bo to miał być niby 8K. Zaraz zobaczymy, gdzie tu mamy rozdzielczość. Też nie widzę, tu jest dźwięk. Na samej górze, przepraszam Was bardzo. Mamy tu HDMI. Mamy też HDR, to tyle jest fajnie. Zaraz zobaczymy przy jakiejś aplikacji, czy to nam się będzie uruchamiało. Tu możemy się bawić, widzicie, kolorami. Mamy ręczne ustawienie według Sharpa. Ciepłe, zimne kolory lub ustawienia fabryczne.
Tu jest HDR, możemy mieć automatyczny, całkowicie włączony, wyłączony. Widzę, tu jest automat. Zaawansowane to było to. A, jest rozdzielczość. Mamy tutaj 4K. Możemy ustawić na 60 klatek, czy herców, na 50 herców. Zmienimy sobie na 50. Albo nie będzie w automacie. Niech tam zobaczymy, jak to w ogóle wygląda w automacie. W informacjach zaraz zobaczymy nazwę urządzenia, tak jak mówiłem, to jest MX10. System Android TV 13. Tu jeszcze powinna być właśnie informacja o tym, czy jest certyfikat Netflixa. Tego nie widzimy. To za chwilkę się spróbujemy uruchomić aplikację tego Netflixa i ogólnie inne aplikacje. Dobra, trzeba się zalogować, bo tu nie było logowania przy pierwszym uruchomieniu. Pojawiło się to menu, tylko było w innym języku. Zmienimy na język polski i tylko tyle. To wejdziemy do sklepu Play, to pewnie nas zaloguje do naszego konta Google. Zalogowałem się już do sklepu Play. Zobaczymy, czy mogę ściągnąć swoje ulubione aplikacje. To jest aplikacja Max. Do sprawdzenia parametrów to będzie AIDA. Jak słyszycie, ten pilot jest strasznie głośny. Zobaczymy, czy możemy sparować tego innego pilota akurat, który też działa na Bluetootha, jest dawany do innych TV Boxów. Tutaj było pilot i akcesoria. Spróbuję włączyć parowanie w pilocie. Dioda, że mruga, próbuje się parować. Zobaczymy zaraz, skąd TV Box go znajdzie. O, jest pilot. O, dobra, sparowało mi normalnego pilota na Bluetoothie, czyli możemy do tego TV Boxa, powiedzmy, wydać parę złotych, jak nam będzie ten pilot denerwował, ten na poczewień. A ciekawe, bo w tym pilocie mam klawisze skrótowe, widzę, tu nie działają, ale działa, widzę, ta reszta. Jak słyszycie, jest o niebo cichszy ten pilot. Dobra, to dodam kilka aplikacji ze sklepu Play. Widzę, mi się znalazła AIDA, Max. To zobaczymy parametry tego TV Boxa, bo na stronie, z którego kupowałem na AliExpressie, naprawdę były parametry bardzo fajne. Zobaczymy, jakie jest w rzeczywistości. Mamy tutaj, jak możecie wczytać, 4 GB pamięci RAM, 23 GB pamięci wewnętrznej, tam było chyba 32, ale wiadomo, tam część pamięci jest na system. Jeśli chodzi o procesor, mamy tu Cortex A53, 4-rdzeniowy, taktowany 2016 MHz. Wyświetlanie Malik 450. Nie znam tego procesora. Że inne procesory były, jeśli chodzi o TV Boxy. Napiszcie mi w komentarzu, czy ten Malik 450 jest dobry, czy zły. Ja z nim się pierwszy raz spotkałem. I jak mówiłem wcześniej, tu jest Android już 13. Sprawdziłem, nie widzę tu żadnego certyfikatu Netflixa. Jeśli chodzi o sklep Play, nie widzę też Disney Plus ani Netflixa w tym sklepie. Tu aplikacja Netflixa akurat jest zebrana przez producenta. Zobaczymy, jak ta aplikacja w ogóle działa. Czy to w ogóle jest po prostu taka nakładka, jak już spotykałem, która wygląda jak przeglądarka, dlatego pewnie też wgrana jest tutaj aplikacja Google Chrome, czego nie ma normalnie w TV Boxach z Android TV czy z Google TV. Dobra, zobaczymy, jak działają aplikacje. Zacznijmy może od YouTube'a. Jeszcze chciałem sprawdzić, czy jest aplikacja, z której ja korzystam, TVP Sport. I widzę, jest aplikacja TVP VOD, Sport, WP Pilot, Max, którego Polsat Box Go. Trochę tych aplikacji widzę ogólnie jest, ale tak jak mówiłem, nie ma tu ani Disney Plus, ani Netflixa. Tą aplikację ściągniemy, niech ona tam się będzie nam w tle ściągała. W międzyczasie zobaczymy, jak działają aplikacje.
Dobrze, zaczniemy od aplikacji Max. Zalogowałem się na swoje konto, zobaczymy pierwszy z brzegu odcinek polecany, czy serial. Widzę, że dość długo to wczytuję ogólnie. Jestem przejęty troszeczkę do szybszego działania tych aplikacji na innych TV Boxach. Nie wiem, czy jak widzicie, obraz nie jest żyletą. Zaraz zobaczę, czy się zbuforuje. Jest połączony kablem Ethernet. Specjalnie podłączyłem po kabel Ethernet, żeby było szybciej. Ale to nie wygląda mi na 4K, tylko na bardziej 720p. Dobra, jeszcze ściągnę aplikację do prędkości, bo tak aż mnie zastanawia, czy to po prostu coś z tym przewodem Ethernet szwankuje, czy po prostu ten TV Box, ponieważ nie ma certyfikatu Netflixa, działa jak działa. Dobrze, ściągnę aplikację do testowania prędkości. Niech nam sprawdzi, jaka jest prędkość internetu po kablu. Widzimy, prędkość internetu jest 100, pewnie będzie na 100. Bo takie tu jest gniazdo, ja mam troszeczkę szybszy internet, ale mi tu jest kabel Ethernet. Tutaj jest możliwe, jest akurat gniazdo w TV Boxie. Czyli to możliwe jest, że po prostu w tej chwili akurat wszyscy na Maxie oglądają The Last of. To skorzystamy z aplikacji kolejnej Prime Video. Zalogowało się pierwszy film z brzegu. A może sobie obejrzymy tylko zwiastun. Tutaj już obraz się wydaje taki lekko rozmyty, nie jest idealny. Po napisach widzicie, nie jest to 4K na pewno, ani Full HD. To może włączymy po prostu film, może to po prostu zwiastun tak był zrobiony. Kawałek przewiniemy. Po napisach, nie wiem, czy widzicie, że nie jest idealny obraz, jest prędzej takie 720p, nie 4K, nie jest to Full HD. Czyli jak macie mały obraz, taki powiedzmy 32 cala, to nie będziecie dużej różnicy może widzieli. Przy 60 calach niestety to widać. Zobaczymy, się nam Showtime uruchomi, czyli Sky Showtime. Ja niestety nie mam wykupionej subskrypcji. Aplikacja działa, prawdopodobnie będzie działała jak poprzednie aplikacje, czyli nie będzie Full HD. Dobra, YouTube i zobaczymy na koniec Netflixa, żebyście trochę was podtrzymać w napięciu, czy ten Netflix działa, czy nie działa. Może po prostu wyszukamy. Jest jakiś kotek do testowania. Zobaczymy, czy jaka będzie informacja dla nerdów. Wiadomo, trzeba obejrzeć reklamę. A tu widzicie, zobaczyło się, pojawiło się HDR. Wcześniej też nie pojawiało się HDR, mimo że było ustawione, że ma być adaptacyjne, czyli ogólnie dekoder jest w stanie obsłużyć 4K HDR. Tylko czekajcie, gdzie to było dla nerdów, chcę włączyć informację. Tu obraz jest o niebo ładniejszy. A to nie pokazuje, że jest tylko
Full HD. To jeszcze inny filmik zobaczymy. Powinien nam się pojawić tam, że tam jest obsługuje 4K. Może po prostu jest tak, że sam wyświetlacz w tym dekoderze obsługuje 4K, a wszystko co nam idzie, jeśli chodzi o informacje na obraz podczas oglądania, jest maksymalnie w Full HD. Może można zmienić rozdzielczość, zaraz zobaczymy jeszcze to. Ustawienia. A możemy tutaj zmienić na większą rozdzielczość. O i teraz będzie w 4K HDR. Tylko jak tu widzicie, już dekoder nie wyrabia ten procesor od grafiki. Po prostu tu jest cały procesor, jeśli chodzi o grafikę. Ja tego procesora nie znałem, bo do tej pory był głównie Malik G31 lub Malik G35. Jak tu włączyliśmy troszeczkę bardziej potrzebujemy tego obrazu 4K. Widać, że ten procesor po prostu nie wyrabia. Jak buforuje? Czy wiemy, czemu już podczas oglądania tych wszystkich audycji jest tak kiepsko? Jak włączamy 4K prawdziwe, to procesor nie wyrabia. Dobrze, zmienię tę rozdzielczość, jeśli chodzi o tego YouTube'a. Dobra, zobaczymy, jak ten Netflix wygląda. To musiałem tutaj użyć oryginalnego pilota. Musiałem zmienić na myszkę. Zaloguję się na moim koncie. To, jak widzicie, wygląda troszeczkę bardziej już jak przeglądarka, nie jak aplikacja Netflixa. Ale spróbujemy coś uruchomić. Dobra. Nie będę tego męczył się. Uruchomię po prostu pierwszy z brzegu. Jak widzicie, obraz nie jest 4K na pewno. Jest troszeczkę rozpikselizowany. Na opartego da się oglądać. Dobra, nie będę przedłużał. Powiem Wam za chwilkę, ile to urządzenie mnie kosztowało. Przed chwilą widzieliście, jak działa Mi Box. Tutaj niby jest jakieś 8K Ultra HD, to nie wiem, może obrazki jakieś można by oglądać, zdjęcia w większej rozdzielczości. Jeśli chodzi o działanie aplikacji, sami widzieliście, jak to działa. Jak włączyłem na YouTubie ręcznie 4K, to po prostu ten TV Box się wręcz zawieszał. Działanie innych aplikacji widzieliście, nie muszę tego komentować. Disneya nie ma, Netflix działa jak przeglądarka, a inne aplikacje po prostu jakoś tam działają. Jeśli szukacie TV Boxa do oglądania YouTube'a, to go mogę Wam śmiało polecić. Bardziej takie urządzenie jest dla użytkowników, którzy by chcieli korzystać z aplikacji Kodi. Zapomniałem Wam pokazać, jak ta aplikacja działa. Działa też w tym Full HD. Jeśli lubicie aplikacje do oglądania IPTV, to wtedy powiedzmy przy telewizji to nie ma większego znaczenia. Za to urządzenie zapłaciłem na AliExpressie 90 zł z kosztem wysyłki i według mnie tyle jest maksymalnie warte. Widziałem, że na naszym Allegro
Te urządzenie kosztuje ponad 100 zł. Według mnie to jest po prostu złodziejstwo w biały dzień. To nie jest warte więcej niż 90 zł z kosztem wysyłki. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Troszeczkę wyjaśniło, żeby lepiej nie kupować takich urządzeń na AliExpressie, podróbek powiedzmy TV Boxów bez certyfikatu, ponieważ aplikacje działają jak działają. Dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.